Witajcie! Tunel Bona to 110-kilometrowy system metra, który obsługuje Sztokholm z przedmieściami. Łącznie na 3 liniach znajduje się 100 stacji, z czego 47 jest pod ziemią. Mówi się, że metro w Sztokholmie jest najdłuższą na świecie wystawą sztuki. Czy faktycznie tak jest, nie jestem pewny. Jednak na kilkunastu stacjach znalazłem całkiem ciekawe instalacje. Kilka z nich pokażę w tym filmie. To, co wzbogaca przestrzeń metra, pociągi, jakie w nim jeżdżą, kwestie bezpieczeństwa oraz kilka ciekawostek, o których pewnie nie słyszeliście, to wiodące tematy, jakie zamierzam przybliżyć w tym wideo. Wypada zacząć od głównego węzła komunikacyjnego całej aglomeracji. Zaczniemy od Die Centralen. Centralny to jedyna stacja metra w Sztokholmie, na której spotykają się wszystkie linie metra. Liczba podróżnych, którzy wysiadają i wsiadają lub przesiadają się, wynosi ponad 300 000 w zwykły dzień. Podróżni mogą korzystać z systemu tuneli dla pieszych, aby dostać się do centralnego i City Terminalen. Ten drugi to dworzec główny w Sztokholmie, na którym można zmienić środek transportu. Stacja została otwarta 24 listopada 1957 roku. Perony znajdują się na 3 różnych poziomach. Ten najniższy umieszczony jest 33 metry pod ziemią. Teraz ciekawostka. W 2017 roku dodano kolejny poziom poniżej 3 istniejących. Jest używany przez wszystkie pociągi podmiejskie i nazywa się Stockholm City. Jedziemy jedną stację dalej w stronę Starego Miasta. Kungsträdgården od strony zachodniej oddano do użytku 30 października 1977 jako 91. stację metra. Wschodnie wejście do stacji zostało otwarte 14 stycznia 1987 roku. Kungsträdgården znajduje się 29 metrów poniżej poziomu morza i tym samym jest najniżej położoną stacją metra w Sztokholmie. Latem 2012 roku zbadano stalaktyty znalezione na ścianach stacji wraz z żyjącymi tam mchami i drobnymi zwierzętami. Naukowcy na nowo odkryli m.in. pająka karłowatego, którego nie ma nigdzie indziej w Szwecji.
Było trochę sztuki, czas na trochę techniki. Metro jest zasilane elektrycznie z szynoprzewodu o napięciu 750 V. W ciągu roku metro zużywa średnio około 220 kWh. Ruch odbywa się głównie nowoczesnymi wagonami typu C20. Na czerwonej i niebieskiej linii można jeszcze spotkać stary typ wagonów CX z lat 70. i 80. o oznaczeniu C14, 15 i C6. Szacuje się, że w ciągu kilku lat stare wagony znikną na dobre. Od niedawna w sztokholmskim metrze jeżdżą nowoczesne kombi C30. To właśnie te wagony mają zastąpić stary i mocno wysłużony tabor. Pociąg o pełnej długości składa się z 3 wagonów C20 lub 8 wagonów CX i ma wtedy około 145 metrów długości. Oprócz wspomnianych pociągów w sieci metra jeżdżą również pociągi robocze. Odbywa się to głównie w nocy, kiedy metro jest zamknięte. Takie pociągi mogą być zasilane energią elektryczną, olejem napędowym lub na przemian. Maksymalna prędkość w metrze to w praktyce 70 km na godzinę na zielonej linii, 80 km na godzinę na czerwonej i niebieskiej linii. Pociągi wjeżdżające na perony są wyhamowywane do prędkości 50 km na godzinę. Niebieska linia i wagony typu C9 i C20 są zaprojektowane do prędkości 90 km na godzinę, jednak ta prędkość nie jest wykorzystywana. Na dzień dzisiejszy długość torów w tunelach ma aż 63 km, a najdłuższy tunel ma ponad 14 km. Sztokholm położony jest na 14 wyspach o skalnym podłożu. Wydrążenie tylu tuneli nie było łatwym przedsięwzięciem, a wielkim wyzwaniem. Dlaczego tak bardzo dążono do jego realizacji? Odpowiedź jest prosta. Chciano uniknąć chaosu komunikacyjnego. Zaraz zrozumiecie, o czym mówię. W godzinach szczytu przez most Skanstuls między stacjami Skanstull i Gullmarsplan kursuje 30 pociągów metra w każdym kierunku. Jeśli pociągi metra miałyby zostać zastąpione autobusami, potrzebnych byłoby około 450 autobusów i musiałyby odjeżdżać co 8 sekund. Gdyby zamiast tego zastąpić je samochodami osobowymi, potrzebne byłyby 33 pasy obok siebie w każdym kierunku. Wyobrażacie sobie tak wielkie autostrady w centrum miasta i gigantyczne korki przy zjazdach z nich? Na całe szczęście nie musicie. Idealnym przykładem, jak wyglądał chaos komunikacyjny, było pewne zdarzenie w 1995 roku, kiedy sztokholmskie metro zostało zamknięte z powodu pożaru. Ci, którzy spóźnili się do pracy lub do niej nie dotarli, szybko zdali sobie sprawę, jak ważne jest metro. Jak już mówię o takich przypadkach jak pożar metra, to warto wspomnieć o bezpieczeństwie. Metro w Sztokholmie jest dużym systemem drogowym i naturalnym zjawiskiem jest fakt, że zdarzają się w nim wypadki, a to z przyczyn błędów ludzkich, zmęczenia materiału czy nieprzewidzianych zdarzeń takich jak samobójstwa. Zdarzały się tu również pożary i zderzenia pociągów metra. Systemy bezpieczeństwa funkcjonujące w metrze minimalizują takie zagrożenia. Są tu 3 systemy sygnalizacyjne, o których można by mówić godzinę, ale ciekawsze jest to,
kto pilnuje tu porządku i bezpieczeństwa podróżujących. Ordnungswakter, czyli strażnicy lub ochroniarze. Nazewnictwo tej służby jest mniej ważne. Ważniejsze są zadania, jakie na tą służbę nakłada policja. Tak, dobrze słyszycie, to policja szkoli, wybiera, selekcjonuje i zarządza nadzorem ochroniarzy. To także funkcjonariusze organów ścigania, którzy mają dbać o utrzymanie porządku publicznego i mają obowiązek posłuszeństwa oraz raportowania policji. Funkcjonariusze mają ograniczone uprawnienia policji i mogą zajmować się osobami pijanymi lub zachowującymi się w sposób zakłócający spokój w miejscu publicznym. Ponadto mają obowiązek zgłoszenia zawiadomienia na policję, gdy dowiadują się o przestępstwie. Jeśli policja stwierdzi, że funkcjonariusz naruszył wymóg posłuszeństwa wobec prawa i adekwatności, osoba taka traci uprawnienia do wykonywania zawodu. Funkcjonariusze mogą opiekować się osobami nietrzeźwymi, które ze względu na swój stan nie mogą o siebie zadbać lub w inny sposób stanowią zagrożenie dla siebie lub kogoś innego. Mogą również wyprowadzić lub zatrzymać osoby, których zachowanie zakłóca lub stwarza bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego. Jeśli to nie wystarczy, funkcjonariusze tymczasowo zabierają ludzi do aresztu. Niemal na każdej stacji jest takie małe pomieszczenie, do którego zaprowadza się taką osobę i czeka na policję. W pierwszej kolejności ochroniarz musi próbować przekonać ludzi do zachowania ogólnie przyjętej poprawności, ale może użyć siły, jeśli sprawy nie da się rozwiązać w inny sposób. Nie może jednak użyć więcej przemocy niż jest to konieczne. Pałki i kajdanki to powszechne wyposażenie, które można uzupełnić o psy, a w rzadkich przypadkach o broń palną. Praca ta wiąże się z dużym stresem i ryzykiem. Czy wiecie, że aż 60% wszystkich przestępstw w Sztokholmie ma miejsce w promieniu 500 metrów od stacji metra? W pewnym badaniu wyselekcjonowano 15 stacji metra. Ustanowiono 3 poziomy bezpieczeństwa, nadając im odpowiednie kolory. Zielony – bezpiecznie, żółty – istnieje zagrożenie i czerwony – strefa niebezpieczna. Stacje metra Husby, Tensta, Rinkeby i Ocala mają żółte światło. Niepewność przebywania w tych obszarach jest wielka. Społeczeństwo kojarzy je z przemocą, zamieszkami i z przestępczością. Taka strefa 52. Ale okazuje się, że na czerwonej linii są jeszcze gorsze stacje. Briedenk, Olby, Fruenien i Norsbory otrzymują czerwone światło, a najgorsze bezpieczeństwo oferowane jest na stacji Vorbygård, której indeks oceny wyniósł poniżej norm przyjętych w badaniu. Z mojego doświadczenia jednak uważam metro za bezpieczny środek transportu, jednak w wymienione dzielnice raczej się nie wybieram. Pora pokazać Wam resztę najciekawszych stacji metra. Tekniska Högskolan. Nazwa stacji nawiązuje do Królewskiego Instytutu Technologicznego i została wybrana dlatego, że zgodnie z ówczesnymi planami Roslak, podmiejska linia kolejowa, miałaby zostać zamknięta. Kiedy referenda miejskie w gminach Täby i Vallentuna głosowały za utrzymaniem połączenia Roslagsbanan, w rezultacie linia kolejowa i jej pętla zostały i sąsiadują ze stacją metra i dworcem autobusowym. Z
uwagi na bezpośrednią bliskość uczelni technicznej, dekoracje nawiązują do tematyki naukowej, inspirowanej dziełami Krzysztofa Polema, Leonarda da Vinci, Isaaca Newtona, Mikołaja Kopernika i Johannesa Keplera. Odnaleźć tu można również nawiązania do żywiołów i praw natury. Westraskugen. Stacja ta znajduje się wzdłuż linii niebieskiej i została oddana do użytku 31 sierpnia 1975 roku. To tutaj znajdują się najdłuższe w Szwecji schody ruchome o długości 66 metrów, a wznoszą się na 33 metry, czyli tyle, ile ma 11-piętrowy wieżowiec. Stojąc naprzeciw tej ściany widzimy jedynie pofałdowaną strukturę kamienia, jednak zmieniając kąt widzenia odsłania nam się coś więcej. Mam nadzieję, że to widać. Czy ta ściana ukrywa w sobie profil twarzy, czy może coś innego? Jesteśmy na Odenplan. Tu spotykają się dwa rodzaje komunikacji publicznej, a co za tym idzie, dwie stacje. Citybanan to część sieci pociągów podmiejskich, która łączy T-Centralen z Odenplan. Została ukończona w 2017 roku z nowymi peronami i nową sztuką. Autorstwa 14 artystów. Z sufitu w zachodnim holu wejściowym do Odenplan widzimy linię życia Davida Svenssona. Jedno z najbardziej przyciągających wzrok dzieł Citybanan. Praca składa się z białych pętli LED, które biegną zygzakiem wzdłuż sufitu i częściowo pełnią praktyczną funkcję oświetlenia. Ale pętle mają również osobisty związek z życiem Svenssona. Wspomniany artysta przy pomocy lamp zobrazował uderzenia serca swojego syna, które dostarczyło mu urządzenie KTG. Ciekawe. Stadion ma piękną tęczę witającą festiwalowiczów i sportowców, gdyż w pobliżu znajduje się Stadion Olimpijski, gospodarz letniej olimpiady z 1912 roku. Co roku odbywa się tu wiele dużych imprez, zarówno sportowych, jak i muzycznych. Stacja ukończona została w 1973 roku i jest w rzeczywistości jedną z pierwszych stacji jaskiniowych całej sieci. Istniały realne obawy, że skalna ściana stacji będzie kojarzyła się z podziemiem, piekłem i innym okropnym miejscem. Dlatego ściany pomalowano na jasno-niebieski kolor, aby przypomnieć, że niedaleko jest niebo. Trochę zawiało serialem Supernatural, albo jak to woli nie z tego świata. Tak sobie właśnie pomyślałem, że każdego dnia z metra korzysta 1 200 000 podróżujących, ale niewielu z nich zauważa te wszystkie smaczki, jakimi urozmaicono stację metra. W
pogoni za pieniądzem z nosem w smartfonie kurczy się nasz świat. To, co naprawdę prawdziwe i ciekawe, można mieć na wyciągnięcie ręki. Wystarczy podnieść wzrok. Taka konkluzja naszła mnie na koniec filmu. Z całą pewnością tunel Bona jest wyjątkowa. Potrafi zaskoczyć, zachwycić i w niewielu przypadkach rozczarować. Pomysł na zrobienie filmu o metrze sztokholmskim podsunął mi jeden z widzów. Gdy zacząłem zbierać informacje dotyczące budowy i funkcjonowania metra, okazało się, że jest tak wiele aspektów, że nie sposób pokazać ich w jednym filmie. Jak powstawało metro, być może opowiem w innym wideo. Tym, którzy wytrwali do końca, bardzo dziękuję. Będę wdzięczny za komentarz pod filmem. Do zobaczenia.